Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron, a nawet nie tylko na kanale, bo jesteśmy również w siedzibie Kwadron w Warszawie w nowym stacjonarnym sklepie. A moim gościem dzisiaj i Waszym gościem jest Sergiej Butenko. Witamy Cię serdecznie, wszyscy przed kamerami. Witam. Ja. Też. Chciałam od razu na początek, bo gdzieś zawsze to tak wygląda, że pytam tatuatora, w jakim stylu tatuuje, bo lubię, jak Wy określacie dokładnie, jak widzicie swoje prace. No ja robię takim, jakby powiedziałem, graficznym realizmie, bo to nie jest taki czysty realizm. Ja nie robię ze zdjęć oczywiście, jakby oczywiście robię ze zdjęć, ale tylko staram się przerobić w taki sposób, żeby to wyglądało bardziej ilustracyjnie. No, w taki sposób i staram się nie używać w ogóle po prostu tylko zdjęć z internetu, a jeżeli i używam, to po prostu wycinam jakiś tam, nie wiem, element i w taki sposób robię swoje kompozycje, swoje tam projekty. Jasne. No i staram się iść tak w stronę ilustracji. No i myślę, że coraz więcej i coraz bardziej będę iść w stronę ilustracji. No tak, bo rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, że tak naprawdę ja kojarzę Cię bardzo z tych dużych prac, jak klatka piersiowa czy plecy, a wspomniałeś, że tak naprawdę trochę zmieniasz styl, w którym teraz będziesz tatuowany. To może nie styl, a tak naprawdę wielkość prac, które będziesz wykonywał. Tak. Chcę zmienić, już od dawna chcę zmienić, powiem tak szczerze, że może tak 2-3 lata już zdecydowanym zmienić, ale tak jak mam dużo klientów i dużo kontynuacji, to muszę powoli jakby skończyć te stare prace i zacząć już robić wtedy nowe prace. No i teraz tak staram się więcej już pisać na małe tatuaże. Oczywiście nie każdemu to pasuje, że ja zaczynam robić nowe tatuaże. Mi pasuje. A tak, no i nie każdy się, mój klient, na przykład ze starych klientów, nie każdy klient jakby, nie każdemu klientu to pasuje, że ja zmieniam to, bo oni chcą dalej tam robić na przykład rękawy. Tak, całe duże kompozycje, wiadomo. Nogawki, ale ja już tak powiem szczerze, że nie czuję się tak dobrze w tym. Nie, w sensie nie to, co niedobrze, nie czuję się tak, jak, nie wiem, jak powiedzieć, tak jak ryba w wodzie, bo też widzę, że dużo nowych tatuatorów pojawiło się i oni mają naprawdę takie perspektywy w tej branży i po prostu myślę, że trzeba trochę zostawić dla nich miejsce i zacząć coś nowego. No i to dla mnie będzie taki eksperyment. No i też jakby, nie wiem, taki egzamin, czy dam radę czegoś nowego zrobić. No. Ale już trochę taki egzamin przeszedłeś, ponieważ jest za nami Warsaw Tattoo Convention i zdobyłeś nagrodę za mały tatuaż, tak? To było pierwsze miejsce, więc gratuluję serdecznie. Ale tak naprawdę to już jest jakiś egzamin, który zdałeś w związku z małymi tatuażami. Tak. Specjalnie zrobiłem dla znajomego tatuaż. No i postanowiłem tak, że pojedziemy, spróbujemy, jeżeli dostanie jakieś miejsce, nie myślałem nawet o pierwszym miejscu, bo po prostu dostaniemy jakieś miejsce, tam nawet trzecie, to będzie znak, że muszę iść w tą stronę. No to super. A tutaj mamy się takie dwukrotnie, nawet trzykrotnie taki znak, że muszę iść na 100% w tą stronę. No tak, ale to nie jest pierwsza nagroda i ostatnia, którą zdobyłeś w ubiegły weekend, bo również miałeś kolaborację z kilkoma artystami. Powiesz coś o tym? Tak. Na początku nawet myśleliśmy tylko z Jarkiem w dwójkę zrobić kolaborację i potem jakoś tak zapomnieliśmy o tym i nawet... Z Jarkiem Gorajem? Tak, z Jarkiem Gorajem. Tak, i potem już jakoś tak nie mówiliśmy na ten temat. No i potem jakoś tak może za miesiąc do konwencji Jarek przypomniał mi, że będziemy robić kolaborację. I chcieliśmy, w sumie on już chciał zrobić z Emiliem, a ja dołączyłem do nich już później, bo też miałem tam dużo różnych swoich rzeczy tam do załatwienia, też na prawo jazdy chciałem zdać egzamin i miałem szkolenie. No musiałem to wszystko załatwić i dołączyłem do chłopaków troszkę później.
Zrobiliśmy projekt. Od początku poszło u nas bardzo szybko i fajnie. Nie mieliśmy w ogóle jakiegoś tam problemu z projektem, z decyzją. Nawet temat był spoko i no powiem się tak, nawet ja nigdy nie robiłem takich projektów z takimi jakby po tych starych takich filmach. I nawet Space Jam to, nie wiem, powiem ci tak, klasyka. No i ja myślę, że no ja oglądałem w dzieciństwie i komu nie powiem o Space Jam, każdy wie o tym. No i to mnie zaskoczyło na początku, że chcemy taki projekt zrobić, ale było tylko jedna, ja miałem, bo chłopaki nie, a ja miałem problem z kompozycją. Jak musimy zrobić kompozycję, po prostu zrobić same twarze, no to też bez sensu wyszło wtedy nas taka piramida z głów. No i pomyśleliśmy, żeby dodać kolor. Do tego dodaliśmy kolor i powiem Ci wtedy, kiedy zobaczyłem już ostatnią wersję projektu, ja byłem po prostu w szoku naprawdę. Ale to chyba Ty byłeś odpowiedzialny głównie za ten kolor, co? Tak. Bo z tego co wiem, to Jarek bardziej w szarościach. Tak. Emil od razu powiedział, że on nie będzie robił kolor. Ja myślałem, zrobimy w taki sposób, jak kiedyś robiliśmy z Jarkiem. Ja zacznę robić kolor po tym, jak chłopaki już zaczną robić greywash, żeby nie zabrudzić kolor. Ale wyszło tak, że no po prostu rozdzieliliśmy pracę w taki sposób. Ja zrobię małego takiego robaka, Jarek zrobię Bucksa, a Emil portret Jordana. No tak. No i wyszło tak, że ja zrobiłem greywash, zacząłem robić kolor, no i zostało mi, nie wiem, tam może parę takich tam miejsc, może wielkościowo mniej więcej jak z dłoni, może tak. I chciałem, żeby Jarek to zaczął robić. Ale później na konwencji już widzę, że zostało nam, nie pamiętam, tam 3 godziny, coś takiego było. Zostało 3 godziny i ja już powiedziałem wtedy Jarku, że chociaż na początku ja mu pokazywałem, tam mówiłem, jak muszę tam po kolei. Uczyłeś go trochę. Tak, taka mini seminaria była no, dla Jarka i mówiłem, co muszę zrobić, w jakiej kolejności. Ale wyszło tak, że po prostu, no to takim, nie wiem, może z rozmiarem z kawał pracy, Jarek robił tam, nie wiem, no tak z 20 minut. Ja myślę, że jak my będziemy z takiej prędkości robić dalej, to po prostu nie zdążymy. I muszę wziąć wszystko w swoje ręce. No i oczywiście zacząłem dalej robić ten kolor. No i zdążyliśmy. No tak, bo w końcu nagroda kolejna trafiła do Was. Tak. I zdążyliśmy zrobić to nawet jeszcze już zaczęli. Tak, już Dominik powiedział, że mamy już kategorię dwudniowe kolaboracje i zaczynają tę kategorię i wyszło tak, że my tam może się tak z 5 minut i skończyliśmy tę pracę. No tak. Powiem Ci, byłem bardzo zadowolony z tej kolaboracji, z tego przygotowania projektu, no i w sumie też jakby zawsze robiłem kolaboracje w dwójkę, a tutaj w trójkę i to powiem Ci naprawdę inny w ogóle poziom i inne doświadczenie. To nie jest tak, że kiedy dwie osoby, to my mamy jakby duże miejsce i no tak. nikomu nie przeszkadzamy, no sobie nie przeszkadzamy. No tak, oczywiście. A w trójkę to w ogóle Nad tym się powiem też wczoraj zastanawiałam, bo przechodząc się po konwencie zauważyłam, że też były takie projekty, gdzie 5 osób tatuowało jedne plecy, więc wtedy to już naprawdę byłam zszokowana, gdzie można znaleźć dla siebie tą przestrzeń, tak? Żeby jeszcze tatuować w 5 osób na raz, bo były takie momenty, akurat przychodziłam, jak naprawdę wszyscy to robili w jednym momencie. Tak, i to powiem, największy problem w kolaboracji, że można po prostu przeszkadzać sobie cały czas. Jeżeli naprawdę będzie na przykład kompozycja jakoś niepoprawnie zrobiona albo rozdzielona sama praca też,
niepoprawnie, to no, oczywiście to będzie taki duży minus tej No kolaboracji. jasne, że tak. Przez to, że będziemy cały czas przeszkadzać sobie i nie zdążymy po prostu to wyrobić w jedno, tam, nie wiem, tam 1-2 dni, no tam ile zaplanowaliśmy na przykład. Jak w tej sytuacji z warszawską konwencją, to w 2 dni. No, Kawał pracy powstał, Tak, to widziałam i piękna praca, bo też, tak jak mówię, została doceniona, dostaliście nagrody, ale tak naprawdę to bardzo często dostajesz nagrody na konwentach. Nawet już mi powiedziała, że już nawet mało na te konwenty jeździsz, bo chyba to już jest twój chleb powszedni, co? No nie, powiem tak, dostawałem wcześniej dużo, no często powiem, dużo dostałem nagród i często dostawałem, ale powiem tak, ostatnie 2 lata, może mniej, może 1,5, nie pamiętam, ale tak ostatnio jeździłem nie tak często. No to tak, ja nie widziałam Cię zbyt często Tak, w konwentach, tak. przynajmniej w Polsce. Tak. I w ogóle coś takiego tak po pandemii nie szło mnie z konwentami, ale teraz chcę wrócić do tematu konwentu, bo No to super. lubię to. Nie wiem, lubię, ale brakuje mi, wiesz czego, cały czas pracuję i ciężko mi z ludźmi porozmawiać, no wiesz, i cały czas przez to, że pracuję, to nie mam czasu nawet z ludźmi porozmawiać, nie mam czasu nawet zobaczyć tam znajomych, też dużo tatuatorów teraz nowych, młodych. I chciałem chociaż jakieś nowe style zobaczyć, jakieś inspiracje znaleźć nowej, ale ciężko przez to, że pracowałem. I teraz tak zdecydowałem, że na następne konwenty albo będę robił kolaboracje, żeby miał chociaż czas pochodzić, Jasne. kiedy ktoś tam pracuje, albo po prostu robić jeden taki mniejszy tatuaż w 2 dni i wtedy też będę miał czas. I Albo będziesz w jury, wtedy też jest trochę czasu Tak. na to, żeby się Tak. przejść. Właśnie jak to jest z tym jury? Lubisz oceniać innych, czy wolisz, żeby Twoje prace były oceniane? No tutaj tak jakby można powiedzieć tak, z jednej strony to fajnie być ocenionym kimś, bo wiesz, to jakby też pokazuje, że na jakim jesteś poziomie, bo to też ważne i czasami trzeba być ocenionym kimś. I jeżeli na przykład tak nie dostajesz nagrody, ale no, powiem tak, często nie dostawałem nagrody, to nie znaczy, że jesteś jakimś tam słabym artystą na przykład i nie możesz zrobić. No, po prostu jest praca lepsza i tyle. I musisz następnym razem po prostu jakby przeanalizować, dlaczego nie dostałeś nagrody i zrobić lepsze i tyle. No, a z drugiej strony fajnie też oceniać ludzi, bo wtedy widzisz poziom całej branży. No właśnie, nawet nie musisz się przechodzić, Tak, wiesz, tak. po konwencie, żeby zobaczyć, co kto wytatuował. Tak, bo kiedy widzisz, jak ty, wiesz, kiedy chodzisz po konwencji i oglądasz, to troszeczkę inaczej. Ty oglądasz jakby w trakcie i nie wiadomo, jak będzie ta praca wyglądać tam, nie wiem, za parę godzin. Bo to też jakby ważne, bo nikt nie ocenia połowy pracy. No jakby to też. A kiedy oceniasz już na scenie, no to zupełnie inaczej. I kiedy tatuaż idzie za tatuażem od razu, to ty masz do porównania pierwszy, drugi, potem trzeci, czwarty i tak dalej. I to w taki sposób, że możesz po prostu ocenić całą branżę i zrozumieć, na jakim poziomie teraz znajduje się ta branża. No i powiem Ci tak szczerze, ja od 2018 roku, czy 2019, nie pamiętam dokładnie, trzeba było Marcina Pociesnego zapytać. No, jestem w jury w Poznaniu i powiem tak, że każdy rok więcej tatuaży, więcej nowych jakichś stylów Nowych tatuatorów, tatuatorów, tak, dokładnie. I powiem Ci, każdy rok wyżej i wyżej poziom, naprawdę. Tak, też to zauważyłam, bo ja jeszcze też od 10 lat na konwenty, więc tak oglądam te wszystkie miasta, ale też mogę powiedzieć z perspektywy swojej, że często jest tak, że w danym mieście są lepsze tatuaże niż w innym.
To też pewnie zależy Może, od jakiegoś może. takiego... Lokalizacji. Tak, od lokalizacji, od tego, jacy tatuatorzy właśnie w danej lokalizacji tatuują i na jakim są poziomie. No Tak. też często jest tak na pewno z wieloma artystami, że po prostu konkurencja działa na Ciebie w taki sposób, że się rozwijasz, tak? I jeżeli widzisz, że masz konkurencję na takim i takim poziomie, chcesz być lepszy, lepszy i lepszy. A jeżeli ta konkurencja gdzieś tak jakoś siada, bo wszyscy po prostu odpowiada im to, w jaki sposób tatuują i co się dzieje, to już się nie rozwijają tak mocno. No, dokładnie. Ale Poznań jest rzeczywiście takim miastem, gdzie można popatrzeć na naprawdę super pracę, jest tam dużo fajnych tatuatorów. No, tak. Zgadzasz się z Tak, tym? tak. To ja chciałam się Ciebie też zapytać o to, bo tak naprawdę nie mieszkasz w Polsce od zawsze. Pojawiłeś się w pewnym momencie jako takie objawienie sceny tatuażu i przyjechałeś z Ukrainy, zgadza się? Tak. Kiedy to było? Nie. Przyjechałem z Ukrainy no, w 2015 roku, ale przyjechałem akurat na święta 24 grudnia. No tak. Ale tak w ogóle tak liczę od 16 roku, bo tam 6 dni, tam jakby nie ma sensu liczyć. No i jestem od 2016 roku tutaj w Polsce, no to wychodzi już tak 6-7 lat już mieszkam. No, na razie mieszkam na stałe tutaj. I Tutaj we Wrocławiu. tak, tutaj we Wrocławiu, tak. No, ale przyjechałem na początku do Zielonej Góry. No właśnie, jak ta Twoja przygoda wyglądała? Gdzie tatuowałeś też przed tym, jak przyjechałeś do nas, do Polski? Powiem tak, zaczynałem, od początku zacząłem w domu robić tatuaże. Sam zrobiłem sobie maszynkę, wziąłem po prostu silnik nie pamiętam, z jakiejś zabawki. Zrobiłem potem struna z gitary i... To są niesamowite historie, Tak, zawsze jak tak. takie słyszę też, No aż jest mi przyjemnie tak na serduszku. No, i to tak zrobiłem. Zrobiłem znajomemu pracę pająka na stopie i pierwszy raz w życiu dostałem pieniądze. Wtedy to było 100 hryłeń. No, W przeliczeniu na złotówki na to? złotówki, no wtedy nie pamiętam ile to było. Ale dzisiaj może byłoby to. No może gdzieś tak, nie wiem, tam może $10, coś takiego było. No tak, gdzieś tak było. Nawet 12. Okej. No, tak. No i no tak, $12. No i to pamiętam wtedy on powiedział tak, a ja myślałem w jakiś sposób nie brać w ogóle za tatuaże pieniądze, bo no myślałem, że to nie jest taka rzecz, za którą muszę brać pieniądze. No po prostu tatuaż, rysunek, robię to Dobrze się też bawiłeś dla przy siebie, tym. tak. A on powiedział, że nie, musisz wziąć, bo to jest praca i jeżeli nie chcesz na przykład tam, nie wiem, brać te pieniądze, to możesz położyć do koperty i zbierać. A później, jak nazbierasz tam jakąś ilość, to możesz wtedy wziąć i zainwestować na przykład w, nie wiem, w narzędzie dla tatuażu. Tak zrobiłeś? Tak i zrobiłem. Super. Naprawdę, tak i zrobiłem. Jaka była pierwsza maszynka? Zbierałem 2 lata. Kupiłem maszynkę u takiego chłopaka, który sam robił ich. To wtedy się nie było tak jak teraz, dużo firm, które produkują rotacyjne maszynki, tam cewki. Wtedy było po prostu chłopak siedział sobie tam w garażu i robił maszynki. I to wyglądało w taki sposób, że my ich nazywali tak builderami. Że to po prostu było zrobione, on sam zrobił te cewki, wszystko takie jakby samodzielne i kupiłem. Nie pamiętam jaka kwota, już tam 100 albo 200 euro kosztowała. No cały sprzęt u mnie wyszło gdzieś tak może za 1500 euro kupić. Ojej, No, to całkiem sporo wtedy. Wtedy tak, powiem Ci teraz to nie. Teraz nie, ja No, wiem, teraz ale wtedy to tylko było jedna- dużo. No, maszynka jedna kosztuje 1500. No. I wtedy ja kupiłem to wszystko i zacząłem naprawdę robić tatuaże. No, jak tatuaże? Myślałem, że ja zacząłem robić tatuaże. Jakie to były tatuaże? Takie klasyczne, jakieś czarne kontury? Czy już Nawet- wtedy w jakiejś szarości, kolory chciałeś pójść? Powiem Ci tak, ja nawet nie rozumiałam, jak robić kontur. Robiłem tak, jak
widziałem na filmikach na YouTubie i po prostu chcę tam na przykład chcę pająka, to ja biorę konturem robię jakieś tam te łapki, tam potem jakieś tam, nie wiem, podobne do futra, jakieś rzeczy robiłem, tak samo jedynką igłą, bo nie rozumiałem nawet dlaczego te magnumy potrzebne, w ogóle nic nie rozumiałem, po prostu brałem i robiłem. Później zadzwoniłem do tego chłopaka, który mi sprzedał tą maszynkę i on mnie tam troszeczkę to wytłumaczył, jaką muszę wziąć igłę, dlaczego ta igła. I w taki sposób zacząłem to troszeczkę iść w stronę już tak jakby profesjonalnego tego poziomu. I profesjonalnego sprzętu. I profesjonalnego tego sprzętu. No i kupiłem sobie maszynkę, ale cały czas oglądałem i chciałem spróbować jakieś tam firmy, takie, no jakby marzenie moje takie było, takich dużych takich firm, na przykład Cheyenne. No i wtedy, kiedy ja tam widziałem jakby sprawdzałem tam w sklepie, ile kosztuje ten Cheyenne, no oczywiście dla mnie to było naprawdę ciężko kupić, bo ja wtedy nie zarabiałem tyle pieniędzy, bo pracowałem się na budowle, a robiłem tatuaże tylko w weekendy. I kiedy chciałem kupić, wchodziłem i tak po prostu patrzyłem i miałem takie marzenie, że kupię kiedyś Cheyenne sobie. A dla mnie to kartridży to w ogóle był taki poziom, że no nie wiem, kosmos, bo ja nie mogłem uwierzyć, jak to można po prostu pracować tymi kartridżami, a tym bardziej, że nie kosztowali w 10 razy droższe niż zwykłe igły. No i to może taka była motywacja. I przez tą motywację ja zacząłem to robić więcej prac. Potem znalazłem w swoim mieście tatuatorów, którzy byli już na wysokim poziomie i zacząłem ich obserwować. No i tak po trochu rozwijałem się w tą stronę, a potem jakoś tak wyszło, że w ogóle zostawiłem budowlę i poszedłem, po prostu zmieniłem pracę. Poszedłem w stronę tatuażu. Na początku tam pierwszych 2-3 miesiące nawet nie miałem pieniędzy w ogóle, bo nie zarabiałem, bo nie miałem za dużo klientów. A nie było tak, że wiesz, jak na przykład teraz można pójść gdziekolwiek i znajdziesz studio, a mieliśmy tylko jedno studio w naszym mieście i nie było takiego wyboru. Reklama, na przykład tam, nie wiem, jakiś tam social media, to w ogóle nie było. Wtedy miałem tylko jedną stronę w kontakcie, to taka rosyjski taki Facebook i tyle. I po prostu może tak 2-3 miesiące nie miałem nawet pieniędzy, żeby tam coś było i się dokupić. Pracowałem, można tak powiedzieć, za darmo. No, a potem już, kiedy zmieniłem to studio, pracowałem z kolegą, może tak z pół roku i dostałem zaproszenie do Polski, żeby przyjechać i tutaj pracować. No, kiedy dostałem zaproszenie, oczywiście od razu zrobiłem, bo wizę, bo po prostu u nas była ta jakby, no to się nie wojna była, a jakby ten początek tego. No tak. I powiem tak, że ja już wtedy myślałem, że będzie ciężko mi naprawdę tam pracować, chociaż jakby patrzę teraz, to no, znajomi, kolegi moi też tam na Ukrainie, oni pracowali i normalnie też i otwierali studio i wszystko było dobrze. No, do tego momentu, gdy zaczęła się ta wojna. A tak po prostu, powiem Ci, chciałem, no ja zawsze chciałem pojechać do Unii, powiem szczerze. Chciałem zawsze pojechać, ale nie myślałem, że będę tutaj tatuatorem pracować. I to jakim tatuatorem? No tak. Bo teraz jak wiesz, jak słucham o tym momencie, w którym przyjechałeś do Polski i jak tak naprawdę bardzo szybko się rozwinąłeś, to niesamowite. No tak, ale powiem Ci, może wiesz dlaczego tak, bo też nie myślałem, że będę tutaj zostanie, powiem tak. Nie myślałem, że nawet będę tutaj pracował tak więcej niż pół roku. Myślałem, skończy się wiza
i wrócę. Mhm. Ale też kiedy zmieniłem studia na Wysofink, no i wtedy zacząłem uczyć się, no jakby ja już miałem jakiś tam swój poziom, ale nie mogłem przeskoczyć ten... Skoczyć jakiegoś etapu, tak? Tak, tak.